Krzysztof Zięba, jestem prezesem zarządu Kopalni Soli Bochnia Spółki Skarbu Państwa. Kopalni Soli, która już od ponad 30 lat nie produkuje soli, ale udostępnia swoje piękne, zabytkowe wyrobiska turystom i osobom chętnym do odwiedzenia naszego zabytku, który znajduje się w liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Głównym celem jest także prowadzenie robót górniczych zabezpieczających substancję tą podziemną przed zniszczeniem i równocześnie likwidujemy wyrobiska, które nie są zabytkowe, a miałyby wpływ na ewentualne zmiany na powierzchni. Kopalnia Soli Bochnia to obiekt należący do Skarbu Państwa z misją udostępniania dziedzictwa UNESCO. Jak dziś brzmi Wasz główny cel jako zarządzających tym miejscem? Jesteśmy najstarszą kopalnią soli, czyli po prostu świadectwem naprawdę przebogatej historii i to nie tylko inżynierii, czyli górnictwa, najstarszej nauki inżynieryjnej, ale tak samo kultury z tym związanej z Bochnią, w ogóle z okręgiem Żub Krakowskich, obejmujących również sąsiednią Wieliczkę. Ta wielowiekowa historia wydobycia soli, białego złota, które stanowiło naprawdę o potędze państwa polskiego, prowadzenie działań, aby przedstawić tę historię, nie zapomnieć o tych dokonaniach naszych wielu pokoleń, naszych dziadów, pradziadów, to jest to zadanie, którym my się w tej chwili zajmujemy. Ubiegły rok był rekordowy pod kątem frekwencji w kopalni. Zanim wejdziemy w szczegóły, co Pana zdaniem było kluczowym czynnikiem, który to umożliwił? Tak, zdecydowanie był to rekordowy rok. Przebiliśmy taką liczbę 200 000 turystów odwiedzających nas rocznie. W ogóle ten moment, czyli ten 200 000 turysta odwiedził nas w ostatni dzień zeszłego roku, Sylwestra. Nie tyle 200-tysięczny poziom jest tak fascynujący, ale to, że tych turystów było ponad 40 000 więcej niż w roku poprzednim. Myślę, że szereg takich działań promocyjnych i to promocyjnych zaczynających się od promocji takiej normalnej w mediach, po pewne działania związane choćby z ofertą sprzedaży online, która u nas się doskonale rozwija i naprawdę odpowiada za spory udział procentowy sprzedawanych biletów na wstęp do naszej kopalni. Z jakimi największymi wyzwaniami operacyjnymi mierzy się taka atrakcja na co dzień, a których turyści zwykle nie widzą? Właściwie kopalnia ludziom wydaje się z ciemnymi jakimiś podziemnymi wyrobiskami, głęboko trudnymi do odwiedzenia, ale kopalnie soli, a szczególnie nasza, pod ziemią, to jest po prostu inny świat. Piękne, duże komory, w których panuje bardzo dobra, bardzo przyjazna atmosfera. Powietrze, jakim oddycha się pod ziemią, jest jednak troszeczkę inne niż na samej powierzchni, a poza tym dysponujemy takimi przestrzeniami, które kiedyś były miejscami pracy. Teraz w tych komorach urządzamy miejsca, gdzie odwiedzający nas mogą spełniać aktywnie czas, zapoznając się z historią, ale równocześnie wypoczywać, grać w piłkę, odwiedzać nasze punkty gastronomiczne, spływać łodzią i wiele innych ciekawych zajęć wskazujących na atrakcyjność tego pobytu u nas pod ziemią. No, największe wyzwania to jest dostęp do tych kopalni, czyli to są wyrobiska szybowe. Dla turysty, który spędzał nas kilka godzin, to jest niespełna dwuminutowy zjazd. Dla nas utrzymanie tych wyrobisk pionowych, którymi zjeżdżają turyści na dół, no jest to największe wyzwanie, a zapewnia bezpieczeństwa i płynności ruchu dla osób, które nas odwiedzają. Poza tym przepustowość tego stanowi pewne ograniczenie, jeśli chodzi o pełne wykorzystanie kopalni, więc prowadzimy takie działania, aby rozciągnąć w czasie tą frekwencję, która w godzinach szczytu blokuje wręcz dostęp do kopalni z tytułu dużej ilości osób, a żeby w tych godzinach mniejszego zainteresowania tych turystów jednak przybywało. Jak wyglądało planowanie tur zwiedzania przed wdrożeniem dynamicznych cen? Te prace wykonywane były z dużą bezwładnością. Analizowaliśmy pewne poziomy sprzedaży za okres, nie wiem, 2 tygodni, miesięcy. Właściwie ręcznie uzupełnialiśmy nasze grafiki, w których umieszczaliśmy miejsca rezerwacji dla osób, które chcą nas odwiedzić. Trochę to było mało skuteczne i ten cel takiego rozłożenia, doprowadzenia do płynnego odwiedzania nas przez turystów, no nie był osiągnięty. Trzeba było troszeczkę oddać inicjatywę i pokierować osobami, które kupują do nas bilety, właśnie przez zastosowanie tego systemu dynamicznego cen sprzedaży biletów. Co było większym problemem? Puste tury czy przepełnienie? Większym problemem są puste tury, bo jednak ponosimy pewne koszty związane z zabezpieczeniem obsługi przewodnickiej i obsługi technicznej pod określoną ilość osób. Przepełnienie też stanowiło problem, ale taki z punktu widzenia zarządzającej osoby
to bardziej bolesne czy bardziej dokuczliwe jest jednak ponoszenie niewspółmiernie wysokich kosztów do ilości osób, które w danym momencie odwiedzają kopalnię. Czy wdrażanie Dynamic Pricing od Droplabs w waszym obiekcie było trudnym procesem? Nie, to nie był trudny proces. Mogę tak powiedzieć szczerze, około może 2-3 tygodni trwało takie wyrównywanie kantów, bo samo zastosowanie to nie była jakaś szczególnie trudna operacja, mimo dosyć rozbudowanego systemu cen i biletów, czy też usług, jakie my oferujemy, bo tu u nas nie ma tylko jednego biletu na jeden sposób zwiedzania, tylko jest tych form zwiedzania kilka, jeśli nie kilkanaście. Trochę to wymagało od nas pracy. Niemniej, tak mówię, po 2-3 tygodniach wszelkie rzeczy, które może sprawiały na początku trudność, zostały jak najbardziej potem wdrażane. Czy mieliście momenty, w których wiedzieliście, że popyt będzie wysoki, ale dowiadywaliście się o tym zbyt późno? Zdarzały się takie sytuacje, wtedy narażaliśmy się na to, że przy okienku, gdzie kupowane były bilety, to był tłok, wtedy wprowadzało się pewne zdenerwowanie. Nie jesteśmy jeszcze aż tak bardzo znanym obiektem, gdzie ta cierpliwość ludzi odwiedzających ma po prostu dość wysoki margines. My się dobijamy o to, żeby być jak najwyżej pozycjonowanym na tej arenie obiektów turystycznych w Polsce i bardzo jesteśmy wyczuleni na to, aby nasi odwiedzający nas turyści w maksymalnym stopniu byli zadowoleni. Brak komfortu przy sprzedaży, tłok przy okienku, to nie są zdarzenia, które dobrze o nas poświadczyły. Jako obiekt Skarbu Państwa jesteście często surowiej oceniani przez opinię publiczną niż komercyjne miejsca. Czy mieliście obawy, że Dynamic Pricing może zostać nieprzychylnie odebrany lub błędnie zrozumiany przez gości? Nie mamy z tego powodu ani jakichś szczególnych preferencji, tylko po prostu działamy jako podmiot nastawiony na zysk. Dla nas to jest może o tyle korzyść, że gdzieś tam w świadomości osób, jeśli jest państwowa, bo tak się mówi, państwowa podmiot, no to jednak wzbudza jakieś większe zaufanie, ale na pewno oczekiwania, jeśli chodzi o ofertę, o warunki pobytu, są też wysokie ze strony osób nas odwiedzających, no i my się staramy im sprostać. Zawsze obawy przed wprowadzeniem pewnych nowych rozwiązań zawsze istnieją, ale jakby to powiedzieć, co do założenia i z analizy naszych doświadczeń, tych niezbyt korzystnych, jednak przeważały opinie, że jest to rozwiązanie, które nam pomoże w niwelowaniu tych niedogodności, które powstawały, szczególnie w okresach naprawdę tego wysokiego sezonu, gdzie wysoki sezon, owszem, duża frekwencja, ale też bardzo duże różnice między godzinami w ciągu dnia. Akurat Dynamic Pricing tutaj działa przez taką szybkość reakcji, szybkość identyfikacji naszych zmian we frekwencji, pozwala na szybkie reagowanie i łagodzenie raz tych spiętrzeń niepotrzebnych, a z drugiej strony zwiększenia u nas też frekwencji, bo to też jednak eliminuje tak zwane sytuacje, które owszem zdarzały się kiedyś, gdzie turyści się odbijali od kasy, bo nie byliśmy w stanie, możemy zabezpieczyć w danej chwili dla nich możliwości zjazdu. Ale tych sytuacji już w tej chwili praktycznie nie ma. Czym dla Was w praktyce jest dostępność cenowa? Czy z Waszej perspektywy to raczej rabat, czy narzędzie dające ludziom wybór? Trudno mówić, trudno, czy to rabat dla klientów, raczej nie. Bardziej patrzymy na tą taką dostępność cenową sprzedaży biletu dla turystów indywidualnych, pominięciem grup zorganizowanych, ale dla turystów indywidualnych to sprzedajemy w online ponad 80% biletów. To jest naprawdę bardzo duży udział. Czyli ta oferta, która jest i cenowa, i która jest przekazywana na tych naszych stronach sprzedażowych, my to tak odbieramy, że jest bardzo dobra, bo jest po prostu w bardzo dużym stopniu wykorzystywana. W porównaniu do poprzednich takich prostych systemów, to jest prawie dwukrotny wzrost. Widzimy, że ten czas z wyprzedzeniem, jakim kupują grupy w tej chwili, też się zwiększył. Jest to też wywołane tymi możliwościami kupienia biletów naszej usługi troszeczkę taniej przy tym właśnie systemie, jeśli kupuje się z dużo większym wyprzedzeniem. Co tak naprawdę daje Wam informacja, że bilety zaczynają sprzedawać się szybciej niż zwykle? Jak ta zmiana wpłynęła na Wasze planowanie pracy? Zwiedzanie takiego obiektu jak kopalnia soli wymaga do obsługi wyłącznie przeszkolonych i uprawnionych przewodników. Żeby zorganizować tych przewodników do oprowadzenia określonej grupy, my to musimy po prostu wiedzieć wcześniej. Mamy ograniczoną ilość takich osób. Te osoby zazwyczaj my rekrutujemy wśród albo dawnych
lub obecnych pracowników kopalni, bo tutaj doświadczenie pracy w kopalni jest naprawdę dodatkowym atutem. Zostać przewodnikiem to samo szkolenie trwa u nas kilka miesięcy. Przewodnik, pomijając wiedzę historyczną, musi posiadać naprawdę i wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po kopalni, zachowania się w sytuacjach awaryjnych, gdyż ten przewodnik to jest takim naprawdę opiekunem grupy. Egzamin jest bardzo rygorystyczny. Nie ma tych osób dużo na rynku i odsiew jest bardzo duży, jeśli chodzi u nas o dopuszczenie pracy jako przewodnik grup turystycznych kopalni. Aktywnie mamy w tej chwili około 60. Taka grupa 30 osób to jest po prostu praktycznie mocno eksploatowana w sezonie, czyli to są okres maj, czerwiec, lipiec, sierpień, no to są wszyscy wykorzystywani. No, poza sezonem, gdy ilość turystów jest mniejsza. Ci jedynie tacy najbardziej zakochani w kopalni pracują. Przy naszej wiedzy o takiej, a nie innej sprzedaży, z większym wyprzedzeniem, my możemy planować udział tych przewodników, rozdział tych przewodników, jeśli chodzi o prowadzenie konkretnych grup. No, możemy te grupy mieć też odpowiedniej ilości, żeby, jakby to powiedzieć, ten rachunek ekonomiczny dla nas był najkorzystniejszy. Już na przykład myślimy o ewentualnym albo domówieniu towaru, albo o wzmocnieniu obsługi na przykład w punktach gastronomicznych, czy też zwiększeniu obsługi technicznej, która utrzymuje porządek. Każda informacja o zwiększonym zapotrzebowaniu na bilety, większej sprzedaży, to oczywiście wzmożone działania w tych pobocznych działach obsługujących ruch turystyczny. No, wszystkie służby techniczne, jeśli chodzi o utrzymanie porządku, czystości, o transport materiałów do sklepików, transport materiałów do prac związanych z zabezpieczeniem, z utrzymaniem dróg dojściowych. No, to jest dalej kopalnia, także służby górnicze, które dbają o bezpieczeństwo, kontrola związane z obudową, ze stropem, ze skałami, które tam lubią się czasami pokruszyć, opaść na dół. No już tu nie mówię o takich służbach, jak na dole mamy dość spory ten węzeł gastronomiczny, obsługa kuchni, obsługa sklepików. Tych osób całkiem sporo pracuje w tej turystyce u nas w kopalni. Mimo większej dostępności cenowej, znacząco zwiększyły się przychody kopalni z turystów indywidualnych w porównaniu do roku przed uruchomieniem dynamicznych cen. Co Pana zdaniem najbardziej się do tego przyczyniło? Czynników, które wpływają na wzrost frekwencji, a dysponuję danymi dosyć szczegółowymi za ostatnie ponad 12 lat, jest wiele. Od warunków pogodowych, ale te czynniki zewnętrzne, one troszkę już w tej chwili straciły na znaczeniu. Ważny jest ten dostęp i przejrzystość naszej oferty i łatwość dostępu do kopalni, bo to, że sprzedajemy bilety online, sprzedajemy już od kilku lat, w tej chwili ten system dynamiczny jeszcze bardziej podbił nam dogodność nabywania tych biletów. Bardzo powszechne jest też użycie urządzeń do kupowania online. No też jeszcze nie tak dawno smartfony nie były tak bardzo popularne. Czy taki dodatkowy przychód pomaga w utrzymaniu kopalni? Ale oczywiście, każdy dodatkowy przychód, a jeśli już wywołany systemem sprzedaży, dla nas są to po prostu środki, które wykorzystujemy na renowację, na utrzymanie tej substancji, która nam przynosi dochody. Nie? Wyposażenie u nas zużywa się z samego korzystania przez odwiedzających. Dwa, jesteśmy pod ziemią, gdzie ruchy górotwórcze, tektoniczne, ruchy górotworu, jak to nazywamy, one stale, więc deformacja czy elementów obudowy, czy elementów podłóg, czy tych podziemnych konstrukcji, budynków, węzłów sanitarnych, to wymaga stałej z jednej strony kontroli, bieżących, delikatnych napraw i korekt, a niestety po średnio około 10 latach niektóre obiekty trzeba budować na nowo, bo już deformacje są takie, że się nie da tego naprawić, trzeba po prostu zbudować na nowo. Jak porównałby Pan przeprowadzenie akcji promocyjnych na sztywnym cenniku, a z Dynamic Pricing? W przypadku normalnego takiego procesu decyzyjnego, to jest jakaś ta bezwładność dużo większa niż po prostu zaprogramowana już obniżka i pozostawienie tej decyzji osobie nabywającej bilet. Także tutaj nie ma w ogóle co porównywać. Pewnie, że reagujemy, analizując naszą bieżąco zmiany frekwencji
analizujemy i podejmujemy decyzję o jakichś ewentualnych rabatach, no ale to przebicie się z informacją, no to wymaga ileś tam czasu i te rabaty muszą być naprawdę bardzo istotne, żeby zaskutkowały. Tu przy Dynamic Pricing nie ma tak bardzo dużej różnicy w cenach tych biletów, ale jeśli działają tak, że zwiększają u nas frekwencję i ułatwiają, tak jak mówię, no, pewne niedogodności, no to jest to działanie bardzo korzystne dla nas, nie? Czy Dynamic Pricing pozwala pozyskać pewniejszego klienta? Jest to taki mechanizm znany, jeśli ktoś kupuje wcześniej bilet, no to już mu się trudno podjąć decyzję o rezygnacji. I to jest faktycznie już ten nasz taki klient, który z naszej usługi skorzysta. I na pewno ten wskaźnik jest istotny, jeśli chodzi o to podniesienie frekwencji. To jest na pewno taki niemały wpływ. Kupienie usługi wcześniej daje dużą gwarancję, że ta usługa zostanie wykorzystana i sprzedana. Według naszych badań i analiz to około 3000 ludzi w ciągu pół roku podjęło taką decyzję jednak skorzystać z naszej oferty, a nie rezygnacji w ostatniej chwili z jakichś innych powodów. Z perspektywy zarządcy, Dynamic Pricing bardziej pomógł w zwiększeniu przychodu czy w zwiększeniu frekwencji? Myślę, że pewne zwiększenie frekwencji to jest tak samo dla nas dodatkowy przychód, bo te różnice nie są aż takie duże, jeśli chodzi o cenie biletu, więc no, jakby to powiedzieć, ten przychód to jest naturalną konsekwencją zwiększenia frekwencji. Dla nas zwiększona frekwencja to jest nie tylko przychód związany z samą sprzedażą biletu. Statystycznie u nas każda osoba, co nas odwiedza, oprócz tego korzysta z gastronomii, korzysta z zakupu u nas pamiątek. No i tutaj nie mamy już różnic, tutaj mamy ceny stałe, więc każda dodatkowa osoba, jeśli została właśnie w tym systemie sprzedaży biletów tutaj namówiona do skorzystania z naszej oferty, z drugiej strony wpływa na zwiększenie przychodu. Zdecydowana większość to są oczywiście nowi, ale ci powracający są o tyle ważni, że są tacy, nie brakuje ich. Z jednej strony są to osoby, które cyklicznie przyjeżdżają do nas z grupami młodzieżowymi, szkolnymi. To tutaj mamy takie osoby, które nas tu wielokrotnie odwiedzają, ale bardzo często się zdarza też, że zwłaszcza rodziny z dziećmi przyjeżdżają do nas, uważając, że ten czas spędzony u nas aktywnie, mówię tam boisko sportowe czy place zabaw, jest na tyle istotny, żeby odwiedzić nas wyłącznie dla samego tego spędzenia aktywnie czasu, już pomijając trasę turystyczną, historyczną, a my takie produkty mamy. Co roku przygotowujemy i drukujemy specjalistyczny katalog, który jest adresowany wyłącznie dla szkół, gdzie przedstawiamy raz ofertę pobytu, ofertę zajęć dodatkowych, ofertę szlaków takich edukacyjnych kierowanych dla szkół w ilościach tam kilku tysięcy. Rozsyłamy do szkół, które oczekują na ten katalog, gdyż tam co roku staramy się wprowadzać jakieś nowe formy zwiedzania, ale też w jakiejś atrakcyjnej formie pokazywać te, z których już szkoły korzystały. Ważniejszą rzeczą jest też odświeżenie tej oferty pobytowej u nas na dole. Już wprowadzenie tej zjeżdżalni, która przez lata była nieczynna, jest też taki element bardzo korzystny. Remont stałe remontowanie czy placów zabaw, czy samego boiska. No to są takie działania, które są zauważane przez osoby, które zajmują się organizacją ruchu właśnie w szkołach. Tak jak mówię, ta obsługa często ci sami nauczyciele czy opiekunowie przyjeżdżają po prostu z kolejnymi klasami, z kolejnymi turnusami i od nich też często słyszymy opinie, czy nic się nie zmieniło, czy jest coś fajnego, coś nowego, które zachęcałoby po prostu i tych nauczycieli do przyciągnięcia grup i pozycjonowałoby nas też wśród innych tych podziemnych atrakcji w coraz lepszej pozycji. Średnia ocen 4,9 na 5 na Google. Czy traktujecie to jako potwierdzenie, że model cenowy jest fair według klientów? Tak i to jest taka rosnąca średnia od czasu, to już od kilku lat, jak prowadzimy te analizy, zresztą przy okazji tego systemu ilość tych ocen wzrosła, więc ta średnia jest dużo bardziej wiarygodna, bo tych ocen jest dużo więcej. No oczywiście nas cieszy. Ja mogę tylko dodać już swojego doświadczenia, bo na przestrzeni tych lat przyznam się, i to już tak wspominałem podsumowując poprzedni rok, że tylko jedna skarga wpłynęła. Nie kilkanaście, nie kilka, tylko jedna przy takim wzroście frekwencji. Tak jak wspomniałem już,
Wiele czynników decyduje o tym, czy ta nasza oferta szeroka, globalna jest po prostu akceptowalna, czy się podoba. Więc tutaj myślę, że też sposób, w jaki nabywane są bilety, też wpływa na tą opinię. To, co się dzieje w social mediach, czy załóżmy w internecie, na temat, jak funkcjonują opinie, no są bardzo ważne. Ludzie czytają opinie, to nie ma dwóch zdań. Nawet niewspółmiernie do ilości osób odwiedzających, nawet jeśli tych opinii jest kilkadziesiąt czy kilkaset, a mamy kilkadziesiąt tysięcy osób odwiedzających, to nawet te kilkadziesiąt opinii jest w stanie albo zniechęcić, albo zachęcić osoby do odwiedzania nas. Także oczywiście te pozytywne opinie są szalenie ważne dla nas. Wdrażanie Dynamic Pricing to jeszcze innowacyjny ruch, czy już naturalny krok biznesowy? No myślę, że to jest taki kolejny krok. Ta praca, elektronizacja powszechna naszego życia, to tutaj rozwój usług oferowanych w formie elektronicznej no jest po prostu absolutnie i konieczny, oczekiwany, naturalny. Był to po prostu kolejny krok w tych takich działaniach, które no, korzystamy z tego i czerpiemy korzyści. Wiem, jakie myśli mnie opale, że to takie różnicowanie tych cen, zwłaszcza podbijanie tej ceny, która nie byłaby objęta tym rozszerzonym wachlarzem, ona robi na początku trochę takie wrażenie, myślenie, że zadziała odstraszająco. Patrząc na nasze doświadczenia, gdzie prawie nam dwukrotnie wzrosła ilość osób korzystających ze sprzedaży online, mimo tego, że ta cena wzrosła dosyć wyraźnie w stosunku do bazowej, kiedy wprowadzaliśmy ten system, no takiego efektu nie odnotowaliśmy. Tych negatywnych działań, czego obawialiśmy się, te obawy się okazały płonne. Skoro widzimy te pozytywy, no to wracanie do szybkiego cennika nie ma sensu. Jak pan opisałby Dynamic Pricing? Sposób sprzedaży wychodzący naprzeciw oczekiwaniom ludzi. Z jednej strony dla tych, którzy przeliczają, jednak ta strona ekonomiczna jest dla nich ważna, daje możliwość zakupienia taniej biletu na określone usługi. Taniej, bo dostaje wachlarz iluś tam cen, wybierając tą najtańszą, z naszego punktu widzenia korzystną, jeśli chodzi o ten termin nabycia tego biletu, z wszelkimi konsekwencjami, łącznie z takimi, że mamy już tego klienta, którego możemy sklasyfikować jako przyszłego naszego gościa. Dwa, widzimy, że ten klient, który chce mieć gwarancję, że będzie u nas na wycieczce, też korzysta z tego wcześniejszego sposobu kupienia, więc dla niego dodatkowym tylko atutem jest ta korzyść ekonomiczna. Dla nas plus, mówiąc zwłaszcza jeśli mówię o tą specyfikę zabezpieczenia, płynnego zwiedzania i organizacji ruchu tych grup turystów, no dla nas jest to korzyść, my możemy się po prostu do tego przygotować z dużym wyprzedzeniem, eliminując niespodzianki takie, że nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć na przykład obsługi przewodnickiej dla określonej grupy osób. Czym dla pana jest praca w kopalni Bochnia? No może nie powiem, że całe życie, bo to byłoby nadużycie, gdyż również jeszcze pracowałem w różnych miejscach, ale no to jest to moja pierwsza praca po studiach, lat temu bardzo dużo. Zaczynałem tutaj jako normalnie osoba dozoru w działach produkcyjnych. Ten okres zmiany, lata 90., czyli koniec produkcji i byłem czynnie zaangażowany w takiej grupie kolegów, aby przekształcić tą kopalnię właśnie w zakład turystyczny. Za wzór mieliśmy między wzór kopalni Wieliczka. Z jednej strony pomagało nam, mogliśmy się powołać na podobny obiekt, który tak wspaniale przecież funkcjonuje. Z drugiej strony, no jednak zawsze byliśmy w cieniu tej kopalni i może nawet ostatnie lata, a nawet ostatni rok, gdzie mieliśmy taki duży skok, to jest pierwszy krok, gdzie ta nasza oferta zaczyna być wyraźnie zauważalna jako odmienna od kopalni Wieliczka. No Wieliczka nasza siostra, także to są wieki wspólnego funkcjonowania na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od tych 14 lat funkcjonujemy jako jeden obiekt, Królewskie Kopalnie Soli Wieliczcej Bochni. Także mamy wiele wspólnego, wspieramy się, ale też ta nasza oferta jest na tyle odmienna, że przyciąga ludzi, którzy znają Wieliczkę, odwiedzali Wieliczkę, przyjeżdżają do nas i myślę, że to, że tak wiele tysięcy osób jest naprawdę zadowolonych z tego, co
spotkali na dole, to co zobaczyli, to co usłyszeli i doznań, to jest ta satysfakcja i to jest to, co ta kopalnia mi osobiście oddaje. Na sam koniec, czy może Pan opowiedzieć o specjalnych wydarzeniach, które mają miejsce w kopalni? Przez ostatnie parę miesięcy mieliśmy cykl koncertów orkiestr. Był jubileuszowy koncert naszej orkiestry dętej górniczej, były gościnne występy innych orkiestr dętych. Sala podziemna zmienia się w piękną salę koncertową. Ponad 350 osób jesteśmy w stanie zgromadzić na audytorium, oglądać i możemy korzystać. Akustyka tej podziemnej naszej komory ważnie jest wspaniała. Poza koncertami ta sala zmienia się piękną salę balową. Te szare podziemia, wykorzystując wyłącznie oświetlenie, dają możliwości naprawdę pięknej aranżacji, podnosząc jeszcze niecodzienność tych podziemnych wyrobisk. Najbliższe, które mamy w planach, to jest Dzień Kobiet, popyt na dole przy muzyce, spotkanie pań. W zeszłym roku cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Będzie też to w tym roku. Na pewno w czasie wakacji będziemy mieć kolejny koncert naszej orkiestry dętej pod ziemią. Oczywiście myślę, że tutaj już należy czekać i myśleć o zabawie karnawałowej. Myślę, że bal karnawałowy, który mieliśmy niedawno, walentynkowy, potwierdził, że zbliżający się nowy rok to przywitamy już pod ziemią pełnej gali i na takie wydarzenie naprawdę mogę zaprosić.